Yo, jestem Rawczyc i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś we wtorkowym odcinku prosto z miasta Kazordan pokażę wam miejsce, gdzie polatacie, poekspicie, nie poprofitujecie, bo akurat to miejsce wyciągnie i wyjście z was ostatniego waszego golda, ale na pewno fajnie poekspicie od setnego poziomu, niezależnie od profesji, aczkolwiek sam rycerz na pewno będzie miał tam trudno. Profesje magiczne, druid, MS, solo, duo lub w Team Huncie będą miały naprawdę spoko. Paladyn, szczerze, bardziej bym polecał od 150 levela na 100% lub wcześniej w Team Huncie lub ewentualnie w duo z druidem. Pamiętajcie, że w tamtym oto miejscu, bo mowa o lava lurkerach, będziecie mogli, jest tam podmisja w tamtym oto miejscu z Dangerous Depth Quest, czyli z WZ 3.6. Aczkolwiek ja o tym nie będę wam nic mówił, tylko po prostu pokażę, jak tam dojść, co robić, na co uważać, jak te potwory wyglądają, jak fajnie kręcić kółeczka. No bo akurat ci, którzy oglądają moje streamy od dawien dawna, ci, którzy pamiętają, jak raczkowałem tym oto Elder Druidem, to pewnie pamiętają, kiedy właśnie w tym oto miejscu od setnego do około 170 levela latałem w tym oto miejscu. Miejsce naprawdę mega fajne, przyjemne. Aczkolwiek po czasie jest nudne, ale na serwerze Damora w żadnym innym miejscu nie narobiłem sobie tylu wrogów jak w tej oto miejscówce. A dlaczego? Już wam tłumaczę. Przed wejściem zawsze robimy sobie list. No jak widzicie teraz na Damorze średnio jest ilością ludzi granych, także 2 osoby wpisane. Nie wiadomo, czy ten list był wcześniej wyrzucony, czy nie i tak dalej. Teraz aktualnie również widz tutaj sobie expi, także nie będziemy przeszkadzać, no bo już go uprzedziłem, że jedną rundkę sobie zrobimy, ale wcześniej, bardzo często, kiedy ja jeszcze miałem wolne z racji koronawakacji, to z rana wpisywałem się w list, a o godzinie 12 się okazywało, że list już był wyrzucony kilkukrotnie i tak to wyglądało, że trzeba było się kłócić, przepychać, nie każdy respektował to, że miałeś zrzut ekranu i tak dalej, także pamiętajcie, jeśli gracie na bardzo zatłuczonym serwerze i lubicie spokój, to na pewno to nie jest miejsce dla was, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo chętnych do expienia w tym oto miejscu, mimo to, że tutaj nic nie zarobicie, żadnego golda, co najwyżej guza na głowie. Ale nie o tym mowa, skoro już się zdecydowaliście, chcecie latać sobie na lava lurkerach, macie powyżej 100 poziom, oczywiście jeśli o czymś nie wspomniałem, to śmiało piszcie to w komentarzach, no bo każdy oglądający mnie wie, żeby poczytać komentarze, no bo ja nie jestem alfą i omegą i też wszystkiego ja nie wiem, także śmiało poprawiajcie mnie, dopisujcie, co jeszcze tutaj dodać. Zanim tutaj się wybierzecie, ja akurat specjalnie nagrywam ten odcinek około godziny 17 we wtorek, dlatego, że wiem, że na pewno wszystkie spłoty, wszystkie miejsca, gdzie robić klaty, są już przygotowane, są porzucane parcele. Jeśli biegniecie tutaj o wcześniejszej porze, czyli przykładowo po godzinie 10, to na pewno będzie tutaj czysto, nie będzie żadnych parceli. Po co są te parcele? Przede wszystkim lawy nie biegają po parcelach ani po kwiatkach, także śmiało możecie się podgradzać, żeby inne mobki nie mogły przebiegać przez oto parcele, kwiatki, także pamiętajcie i uważajcie tych oto przedmiotów, chyba że jesteście paladynami z plus 150 level, to śmiało możecie sobie robić klaty z tymi potworkami i raczej nic wielkiego wam się nie powinno stać. Także pokażę wam jeszcze jedną drogę, na którą powinniście uważać, kiedy jest robione daily zadanie z tego zadania, co wcześniej wspominałem na samym początku. Przykładowo często najwyższe levele sobie przebiegają, żeby zrobić sobie tego oto taska, to w tym oto miejscu może być deszcz kamieni. A dlaczego mówię, żebyście uważali? Dlatego, że jeden kamień, jeśli was trafi, to zadaje 1500 obrażeń. To dla takiej profesji magicznej bez utamowity równa się 100% śmierć, także jeśli przebiegacie przez tą drogę, jeśli robicie akurat kółko i przebiegacie tędy, a nie naokoło przykładowo, choć naokoło to rzadko kiedy się robi takie klaty, chyba że wam resp nie wyrabia, to używajcie utamowity, bo może wam naprawdę ona uratować tyłek. Plus jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy, że lawa, wszędzie lawa, którą macie tutaj na mapie, zadaje nam obrażenia, spójrzcie na to, pyk. 300, ja dlatego, że mam przedmiot, który daje nam protekcję tam od ognia w jakimś tam procencie, to dostajemy 300 obrażeń, a tak normalnie, jeśli nie jesteśmy ubrani pod ogień, to dostajemy 500 dipsa na twarz, także jest to naprawdę bardzo dużo, bo przykładowo jak ja mam 1700 życia, to 4 kratki przebiegnięcia po takiej lawie równa się 2, 3... No nie, udałoby się, ale nie chcę tutaj się zagapić i wyrąbać. Ci, którzy już będę się wspominał, oglądali streamy, no to na pewno widzieli 2 spekularne deski w tym oto miejscu. Teraz zajmiemy się klatami. Też również nie zapomnijcie, żeby się ubierać tutaj pod żywioły, przede wszystkim profesje magiczne, no bo nimi najdłużej grałem i najwięcej mogę się wypowiedzieć na ten temat, że naprawdę warto tutaj się
ubrać po zęby od ognia, wtedy te obrażenia są naprawdę mniejsze. Tutaj oto widz sobie expi i jak widzicie mamy tutaj parcele, czy tam jakieś skrzynki, kwiatki przygotowane, żebyśmy mogli sobie robić fajnie klaty. Przykładowo profesje magiczne, czy tam paladyn niskopoziomowy, możecie sobie za tych kratek stać i napieprzać. Ja nie chcę tutaj akurat koledze przeszkadzać, plus zrobimy jeszcze jednego myczka. Mam nadzieję, że kolega się nie zdenerwuje, jeśli użyjemy GFB na tego oto przedmiota, na tego oto potwora, to go leczymy. Także taka mała ciekawostka, żebyście czasem tutaj nie wybiegli z GFB, bo będziecie je tylko i wyłącznie leczyć. I też plus taki jeden, że nie odbijają one obrażeń niż na innych potworach, na jakich kiedyś tam się spotkacie, o których na pewno za jakiś czas będę mówił na kanale. Nie odbijają obrażeń, ale na pewno leczą, także uważajcie również na jakichś tam sutników. Jeśli będziecie w trapie, to pamiętajcie, że ludzie tutaj często są zawisni i na pewno będą używać GFB i będą podleczać te lava lurkery tak długo, aż się nie wrąbiecie. Także mamy tutaj pierwsze miejsce pierwszej klaty. Kolega, jak widzicie, tutaj ma, który tutaj kolega ma level 184 MS. Się tutaj bawi solo, jak widzicie, nie potrzebuje kolegów. Sam na pewno lata tutaj i na pewno wyciąga bardzo fajny exp, na pewno jest zadowolony z tego tam miejsca. Pierwsza klata była tam. Tutaj drugą zazwyczaj sobie dociągaliśmy, biliśmy sobie po prostu po drodze w biegu. Tutaj uważajcie, bo łatwo się tutaj zagapić i wyrąbać. Druga klata była tutaj akurat nie ma parceli, także tutaj się odgradzamy. Wcześniej po zapisie serwera odgradzamy się i robimy sobie jedną klatę, tam w prawą stronę nie zaglądamy, no bo mamy innego mobka. Pokażę wam w sumie, tutaj odbiegnę. Mamy tego gnoma oraz los gnomy, one nas nie interesują, one są nam tylko potrzebne do tasków, ale nie o tym odcinek. Lecimy teraz do miejsca, gdzie możemy robić trzecią klatę. W tym oto miejscu właśnie kolega sobie już też odgrodził, on albo ktoś inny. Trzecia klata, jak jesteśmy Team Huntem, to śmiało większa. Przykładowo Paladyn Rycerz sobie tutaj stoi, a my używamy wave'y i tak dalej, i tak dalej. Do góry lecimy, pokażę wam kolejną klatkę. Tutaj akurat ja często z ekipą po prostu sobie na biegańca lecieliśmy. Biegliśmy i biliśmy po prostu potworki, nie zatrzymywaliśmy się, a to co nam zostało, to dobijaliśmy albo tutaj, albo po drugiej stronie w tym oto miejscu. I też czasem, kiedy mieliśmy rycerza, mieliśmy tutaj jedną klatę, to paladyn bardzo często również dociągał nam klatę stąd. A podobno słyszałem, tak ostatnio kolega mi mówił, że można również zbijać sobie klatę w tym oto miejscu. Przykładowo jak już na wyższym levelu sobie latacie i resp wam nie wyrabia, to na pewno będzie fajnie również zahaczyć w tym oto miejscu. Plus do tego lawy są neutralne pod inne obrażenia, także śmiało możecie sobie wziąć tanderki czy jakieś inne, na pewno nie GFB. Kwestia gustu i uznania. Ja zawsze latałem sobie z Avalanche, na koniec tego odcinka również dokleję sobie Team Huncik, pozwolę sobie z kiedyś dawnych innych czasów, kiedy sobie tutaj biegaliśmy. Dziś akurat jeszcze dla takiej ciekawostki zobaczymy sobie, ile mam tych law wbitych, czyli ubiłem je 8500, także możecie mi uwierzyć, że bardzo namiętnie i bardzo długo biliśmy to miejsce. Z tego co pamiętam, to X był coś około 2 kk na godzinę, ale ja akurat wtedy, kiedy latałem tutaj, to jeszcze był jakiś event, nie pamiętam szczerze jaki to był event, ale był jakiś taki czas, że przez dłuższy czas było troszkę więcej doświadczenia, plus do tego boosty i tak dalej, to bardzo często wychodziliśmy na plus 5 kk na godzinę, ale to były stare czasy i szczerze, jakbym dalej tyle miał tutaj, to przypuszczam, że też bym czasem tutaj sobie zaglądał po Exped Solo, ale druga kwestia, jak już masz wbitych 8000 potworów, to przykładowo mnie już ta miejscówka w ogóle tutaj nie expi, przykładowo jeśli kiedyś będę expi inną profesją, to raczej w ostateczności tutaj się wybiorę. Także kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podoba, no bo nagrywam go we wtorek, prosto po pracy. Dziś akurat streama nie będzie, no bo poniedziałki, wtorki to zawsze są takie bardziej czas dla rodziny, do ogarnięcia jakiejś tam prywatnej kuwety. Także mam nadzieję, że odcineczek wam przypadł do gustu. Jeśli jesteście nowi, śmiało zostawcie suba, no bo lecimy na łeb na szyję do 8 koła subów. Ocencie go łapką w górę, w dół. Wszystkie sugestie, krytyka mile widziana w komentarzach. A jeśli nie macie nic do powiedzenia, to po prostu napiszcie Rawczys jest spoko w komentarzu dla statystyk. Aczkolwiek żartuję, nie musicie tego pisać, tylko jeśli chcecie. Także życzę wam miłego dnia. Widzimy się już jutro w środę na 100% na streamie lub raczej na streamie na 100%, a może jeszcze będzie jakiś kolejny odcineczek. Jeśli macie jakieś sugestie,
również napiszcie. Trzymajcie się, yo!